Szanowni Państwo, moi drodzy, zaczynamy naszą przygodę na Samos. No i zaczynamy ją od tego, co jest głównym magnesem przyciągającym tutaj turystów, czyli Morze Egejskie. O tej porze roku, już dawno po sezonie, jeszcze bardzo przyjemne, no i plaże. Ta jest akurat piaszczysta, nazywa się Psyllamos, ale większość tutejszych plaż to plaże kamieniste, co osobiście mi nie przeszkadza, ja nawet wolę plaże kamieniste, ale jak kto chce, ma wybór. Natomiast warto wyspę umiejscowić. No więc zacznijmy od tego, że jest to kombinacja dwóch archipelagów o nazwie Sporady. I teraz mamy jeszcze jakby mniejszy, sam jeden archipelag o nazwie Dodekanez. Ale to położenie będzie widać idealnie w tym miejscu. Spójrzmy, tutaj mała wysepka. Ona jest grecka, ale to na horyzoncie, owe góry, to już nie jest żadna wyspa. To jest, moi drodzy, Turcja. To jest Azja Mniejsza. I ta cieśnina w tym miejscu, oddzielająca Europę od Azji, bo jesteśmy geograficznie jeszcze w Europie, ma w najwęższym miejscu trochę ponad 1,5 kilometra. Moim skromnym zdaniem to jest dystans nawet krótszy niż most nad Bosforem. Jakbyśmy przejechali w Stambule przez Bosfor i wjechali na stronę azjatycką, to drogą lądową dotrzemy tam. A gdybyśmy poruszali się w dół, nie przekroczywszy Bosforu, to dojechalibyśmy tutaj. No potem musielibyśmy oczywiście też płynąć, bo to wyspa. W każdym razie tutaj jesteśmy, moi drodzy. Nie przyjechałem tu, by pokazywać Wam tylko plaż. No więc tylko tak plażowo Was zanęcam, jeśli chcielibyście z tego skorzystać. A teraz wgłębimy się w wyspę. Co mnie zatem przyciągnęło na Samos? No, o położeniu już wiecie. Fakt, że jest to jedna z najbardziej oddalonych od kontynentalnej Grecji greckich wysp, ma niebagatelne znaczenie, ponieważ ruch turystyczny nie jest tutaj tak ogromny, nie walą tutaj takie tłumy, jak na przykład na Santorini. O urodzie tego miejsca naczytałem się doprawdy dużo, a też wiem, że wyspa ta słynie z historii ważnej dla całej ludzkości. No, będę się starał Wam to wszystko dzisiaj pokazać, a przynajmniej o tym wszystkim Wam opowiedzieć. Najwyższy czas, byśmy otworzyli poczet z jakże pokaźnym zbiorem niezwykle słynnych ludzi, którzy na Samos przyszli na świat. To miasteczko kiedyś nazywało się Tigani, ale dzisiaj nazywa się ono Pythagorio, ponieważ to właśnie tutaj przyszedł na świat i przez 40 lat mieszkał człowiek, którego przynajmniej jedną tezę zna każdy na świecie, nawet jeśli zdobył tylko wykształcenie podstawowe. Oczywiście chodzi o Pitagorasa i o jego słynne twierdzenie, że a kwadrat plus b kwadrat równa się c kwadrat. Pitagoras mieszkał tu do 40 roku życia i wyjechał do Kalabrii, ponieważ popadł w konflikt z miejscowym tyranem, Polikratesem. To dopiero w Kalabrii założył swoją słynną szkołę filozoficzną, ale i tutaj miał wielu wyznawców. Pitagoras to była asceza, to były liczby. Zresztą od najmłodszych lat interesował się kosmosem, matematyką, filozofią i muzyką. Słynne twierdzenie pitagorejskie: liczby rządzą światem. Trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza w sytuacji, kiedy sprawdzamy stan swoich rachunków bankowych. O tyranie Polikratesie już wspominałem. W jego czasach dzisiejsze Pythagorio
liczyło 50 000 mieszkańców. To więcej niż dzisiaj ma cała wyspa. Było otoczone murami obronnymi. No i miasto nie mogło funkcjonować bez wody. Zatem Polikrates zlecił budowę czegoś, co do dzisiaj uważane jest za cud matematyczno-inżynieryjny doby starożytnej. Źródła wody od miasta oddzielał masyw góry Castro. Polikrates nie chciał normalnego akweduktu, ponieważ w razie oblężenia taki normalny, odkryty akwedukt można zniszczyć albo też wodę zatruć i odciąć miasto od wody. Więc wezwał z Aten inżyniera Eupalinosa. I ten wpadł na genialny, jakże wówczas odkrywczy pomysł. Otóż wziął dwie ekipy i kazał im drążyć tunel w tejże górze Castro z dwóch stron, a wszystko tak matematycznie obliczył genialnie, że te ekipy spotkały się w środku góry. Tunel się połączył. Ten tunel to nie był akwedukt jako taki, to był tunel serwisowy. Woda płynęła tam dołem. Ów tunel ma długość ponad kilometra i budowano go przez 10 lat. Czy to dużo? No dobrze, weźmy słynny tunel na Zakopiance. On ma mniej więcej 2 kilometry i budowano go przez lat 6. To jest architektoniczny, matematyczny i inżynieryjny geniusz. Cud czasów starożytnych. Powinni o tym uczyć na każdej politechnice. Wyspa jest przepiękna, to bez dwóch zdań. Jest w większości górzysta. Jedyny płaski teren to właśnie to miejsce. Tam mamy Pitagorio, tam mamy lotnisko. A w oddali cały czas Turcja, z tej strony widoczna niemal z każdego miejsca. Jaka jest moja pierwsza konstatacja a propos turystyki tutaj? To wspaniała, bo są turyści, również teraz bardzo niewielu po sezonie. Lipiec, sierpień jest ich najwięcej. Ale to nie jest przypadek Santorini na przykład, gdzie ludzie stoją w kolejkach, żeby wejść w jakieś uliczki. Dlaczegoż to? No, po pierwsze, odległość to jest jedna z najodleglejszych greckich wysp, ale nie tylko o to chodzi. Tutaj po prostu nie ma wielkich hoteli, nie ma tak zwanych resortów, nie ma fragmentów wybrzeża, które są zarezerwowane wyłącznie dla turystów. Nie ma takich ośrodków. Ludzie tu najczęściej mieszkają albo w hotelikach, albo jeszcze częściej w apartamentach. Bardzo podobna sytuacja jak w Dalmacji. Turystyka rozwinęła się tutaj dość późno. No i teraz już nic tu nie postawią tak ogromnego, no dlatego, że większość ziemi jest chroniona i nie można wznosić tutaj tego, czego by być może niektórzy chcieli. A interior jest niemal dziewiczy. No i właśnie w interior się zagłębiamy. Z czego słynie Grecja? Z monastyrów, czyli prawosławnych klasztorów. No i ten jest bez wątpienia na całej wyspie najważniejszy. To jest monastyr pod wezwaniem Matki Boskiej, a pochodzi z XV wieku. W XVIII stuleciu przydarzył się tutaj pożar, więc te zabudowania klasztorne są wówczas na nowo postawione. Natomiast jądro tego założenia, czyli cerkiew, jest oryginalna. Mówię o klasztorze, o monastyrze. Tak, do dzisiaj mieszkają tu mnisi. Jest ich 2. Niemal wszystko jest tutaj oryginalne. Mamy przepiękny ikonostas, mamy wspaniałe ikony, mamy w końcu przepiękne malunki na suficie i na ścianach. Niezwykłe polichromie zrobione przed wiekami, więc te farby pochodzą z naturalnych składników i pociągnięto finalne dzieło czymś w rodzaju ówczesnego werniksu, czyli kurzym białkiem. Czas pandemii, brak ruchu turystycznego i zakaz zgromadzeń to był moment, kiedy to wszystko odświeżono, ale niczego nie domalowywano. To jest, moi drodzy, XV stulecie.
Góry są tutaj naprawdę niebagatelne. Oto najwyższy szczyt nazywa się Kierkis i wznosi się na wysokość 1433 metrów nad poziom jakże nieodległego morza. I jest to nie tylko najwyższy szczyt na wyspie, ale również jest to najwyższy szczyt na wszystkich wyspach basenu Morza Egejskiego. Można tam wyjść na sam szczyt. Są tu świetnie, jak słyszałem, oznakowane drogi do turystyki górskiej. Niestety przez przypadek nie wziąłem ze sobą odpowiedniego obuwia do trekkingu. Górska wioska o nazwie Kumejka. Docieramy do głównego placu, a co jest na głównym placu w każdej szanującej się greckiej wiosce? No, jest kawiarnia, ale jest również tawerna z jedzeniem. Tak, to jest ten główny plac, który zdobi, jak sądzę, po grubości pnia niezwykle wiekowy plapan. No i w upalne dni w jego cieniu, a dzisiaj ten cień nie jest potrzebny, ale pewnie też w jego cieniu spróbujemy miejscowej górskiej kuchni. Obiecałem wam, że będę wymieniał nazwiska różnych starożytnych mędrców, wielkich mężów, którzy pochodzą z Samos. O Pitagorasie już było, no ale nie można nie wspomnieć o Arystarchu z Samos. Arystarch był przede wszystkim astronomem. Urodził się w IV wieku przed naszą erą, ale tworzył w III wieku przed naszą erą. I to właśnie on stworzył filozofię heliocentryczną. Twierdził mianowicie, zgodnie z prawdą, że Ziemia obraca się zarówno wokół własnej osi, jak i wokół Słońca. Kopernik znał Arystarcha i on rozwinął tylko jego teorię, mógł ją lepiej udowodnić, bo matematyka w czasach Kopernika była już na wyższym poziomie niż w czasach Arystarcha. Nie wiem, czy Arystarch byłby dumny z tego, co przede mną, gdyż nic nie wiemy o jego stosunku do życia i do jedzenia. Pitagoras mógłby nie być, gdyż Pitagoras był ascetą i odżywiał się wegańsko albo też wegetariańsko. Natomiast jest jeszcze jeden mąż z Samos, który z pewnością, gdyby mógł to zobaczyć albo widzi to z nieba, co przede mną, to mówi jest, samba jest. Chodzi mianowicie o Epikura. Epikur, filozof niezwykły, stworzył epikureizm. Muszę się rozwinąć w tej sprawie nieco później, gdyż teraz jedzenie stygnie. Więc już wam mówię, co mam. Gołąbki klasyczne greckie są zawijane w liście winogron, a tutaj mamy wersję endemiczną. Otóż mamy farsz taki sam, ryżowy, pewnie też nieco miętowy, ale to wszystko jest wepchane do takich podłużnych cebul. Środek się usuwa i to wszystko razem dusi. To jest, jak to w Grecji, zatopione w oliwie. Świetna rzecz. To mógłby zjeść Pitagoras, gdyż jest zupełnie bez mięsa. To również buraki razem z liśćmi, razem z botwinką. Buraki, a do niego wspaniały sos oczywiście o nazwie skordalia. Sos czosnkowy, czosnek, oliwa oraz albo ziemniaki, albo też w wersji takiej eleganckiej migdały, ale tutaj tak, to jest wersja ziemniaczana. Super rzecz. W ogóle buraki to jest warzywo bardzo wykorzystywane w kuchni greckiej. Jeśli miałbym szukać jakiś junctim pomiędzy Grecją a Polską, to buraki oraz koperek. Tak, tutaj koperek jest w powszechnym użyciu. Nie ma go akurat w tym daniu, gdyż tutaj bazą jest cytryna. To jest wieprzowina w sosie cytrynowym. Lekko kwaśne, domowe frytki. Tak, epikurejska historia. Jeśli nie zdążycie sprawdzić
Kim dokładnie był Epikur i czym jest epikureizm, to ja wam to za chwilę wyjaśnię. Jesteśmy teraz na północy. Ten fragment wyspy jest w dużej mierze całkowicie zalesiony. No więc siłą rzeczy jest bardziej zielony. Jest przepiękny. Cała wyspa jest wspaniała. Jeśli przypomina mi ona jakieś miejsce, w którym już wcześniej byłem, to przypomina mi nieco Wisę. Ale to jest Samos. Samos. Piękno jedyne w swoim rodzaju. Obiecałem wam wcześniej więcej nieco Epikura. No więc już wam mówię, zwłaszcza, że ten krajobraz jest doprawdy niezwykle epikurejski, gdyż samo oglądanie tego prowadzi do szczęścia. A właśnie filozofia Epikura polegała na dążeniu do szczęścia, ale nie hedonistycznym. Nie szczęście kosztem innych, nie szczęście moje, za które ktoś inny płaci nieszczęściem. To się naprawdę różni od hedonizmu. Epikur potem w Atenach, gdzie otworzył swoją szkołę, przyjmował tam wszystkich, również kobiety, co wtedy było doprawdy nieczęste, i niewolników. Dlaczego to jest taki epikurejski krajobraz? No bo spójrzcie na to ułożenie terenu, na to, co tu rośnie. Góry porośnięte śródziemnomorskim sosnowym lasem. Wśród tych drzew pinie, w niebo strzelają cyprysy. A tutaj mam chyba najważniejszą dla wyspy uprawę, mianowicie muskat Samos. Muskat Samos, który prawdopodobnie był tu już uprawiany w czasach Epikura. Bardzo ciekawa historia. Otóż Samos doświadczyło filoksery, czyli owych zniszczeń winorośli w czasach ataku owej mszycopodobnej, szkodliwej bardzo historii. No i najpierw filoksera zaatakowała Francję, tam też był muskat, więc wówczas Francuzi przywieźli właśnie z Samos muskat. Kiedy filoksera pojawiła się później na Samos, to można było znowu reprodukować muskat Samos z Francji tutaj. No i jestem tu, by pokazać wam, do czegoż ten muskat Samos służyć może. To przepiękne miejsce nazywa się Metaxa Liknon. Słowo Liknon oznacza kolebkę. No i rzeczywiście w pewnym sensie jest to kolebka. Przepiękna architektura, niezwykle udatnie wpisana w pejzaż, no ale ważne jest to, co dookoła. Dookoła, jak widzieliście wcześniej, mamy rzędy krzewów winorośli odmiany muskatu Samos, więc dlatego właśnie jest to kolebka. Jest to zresztą miejsce otwarte. Można tu przyjechać jako turysta. Trzeba się tylko wcześniej umówić. Metaxa to kompozycja kilku składników, dlatego też nie jest klasyfikowana jako brandy. No więc te wszystkie składniki trzeba połączyć. Za to łączenie odpowiada Metaxa Master, czyli mistrz Metaxy. I szóstym mistrzem Metaxy w historii firmy jest właśnie ten oto gentleman, Konstantinos Kalpaxidis. We've got everything in the front of us, every ingredients to compose Metaxa. Is it right? That's exactly right, Robert. First of all, welcome. Welcome to the island of Samos. Welcome to all your viewers. We're delighted to have you here. Together, we will taste the 3 different types of blends that we create Metaxa from. Yes. And we always start this story with the muscat from Samos, because it is, for us, the main source of differentiation. One of the most important parts of the history, culinary history of Samos. As well. And it adds a lot of sweetness, it adds some acidity, it also adds some aromatic complexity. Yeah. And all these, for Metaxa, come from the muscat of Samos. Shall we taste? Yes, of course. This is the left glass. Yeah. Very nice muscat notes. Very nice, I would say, stone fruits, apricot jam, very nice dry fruit like raisins. Very nice. Sweet, acidity, balanced as well. This is main ingredient.
The second blend, it is the wine distillates blend. Metaxa is not a wine, Metaxa is a spirit, and thus these are distilled wines that we age in our cellars in Kifissia at small 350-liter limousine oak casks. And this is brandy, exactly. This is like a brandy. That's Yes, family, this is like yeah. a brandy. It is a blend of all these, and well, let's taste that. Okay. Here the character is more, I would say, citrusy, more close to the white fruit, some spices, But some it's vanilla. it's not aggressive, it's mild. But it will be milder. Exactly. Even milder. Exactly to your point. And the third one, Robert, is a blend that I cannot tell you a lot about it, but what we can do, please, on the beat, please. what we can do today is that you taste it. We taste it together, and maybe you tell me one of the components. Okay. This is a blend of herbs, of plant parts, extracts of them. They are extracted in alcohol. Mediterranean herbs. They are Mediterranean, exactly. Okay. Few drops. It must be very intensive. I feel the roses petals. There you go. May rose petals. This is one of the ingredients. It adds a floral character to Metaxa. And of course, as you correctly said, it's quite intense, so we use in a very, very small quantity, in drops. And you will mix it in the front of Of the camera? Of course, we'll do that. We will mix Metaxa for you, even though I have to tell you that it's not going to be a final Metaxa, because after we mix it, we need to age it further in big old oak Of casks. course, to mix all the notes and the tastes, yes. So let me start. We will begin with the aged wine distillates. Of course, that's the base. That's the base. Oglądajcie proporcje. No, niestety nie znamy dokładnie składu tej kompozycji ziołowej, ale podglądajcie. No, są turnieje nalewek i różnych innych rzeczy domowych, napitków u nas. No, może ktoś wystartuje z takową kompozycją. A, zagadałem was, tutaj mamy muskat. Muskat is in, yeah? This is the wine distillates. Wine first, okej. Yes. Nic nie distillates. przegapiliśmy w takim razie. Then Dobra, setka brandy. Then we put the wine. No. Niecała 20 muskatu lokalnego. Okej. I jak nam życie, parę kropel tej różanej, ziołowo-różanej kompozycji. And a few drops or one drop. And a few, very few drops. That's it. That's enough. And then we just blend it. But who is doing that in the cellar? You? Me and or- my team, Aha, handmade. of course. Jak dorosnę, to też chciałbym zostać jakimś masterem tego typu. No wiecie, jak byłem dzieckiem, byłem koszykarzem, grałem w NBA i to teraz, jak będę trochę starszy, mogę zostać masterem. So let's taste. And this is Metaxa without final composition, without aging. Without the final aging Final in the aging old in oak the casks. barrels. Exactly. Więc widzicie, drodzy Państwo, tradycja, lokalne składniki, ludzka praca i czas. Tak powstają owe rzeczy. I know few words in Greek. Yamas is the right. Yamas is the right is word. the right word. Right Yamas. now. Thank you. Muscat Samos jest również bardzo dobrym materiałem kulinarnym, wykorzystywanym w niektórych przepisach. Jeden z nich Wam pokażę. Co mam w tym garnku? W tym garnku mam coś, co często się wyrzuca. Surowe krewetki i obrane z nich głowy i pancerzyki. To będzie baza wywaru, baza owej zupy. Tak zwany bisk. To można zrobić z homara, z langusty, ale można to zrobić również z krewetek. Niezwykle prosta rzecz. Mianowicie trzeba tutaj teraz wlać solidną porcję muskatu. A jeszcze trochę. Trzeba wlać tutaj wodę. Powiedzmy
powiedzmy, że litr wody i dodać kilka przypraw. To będzie wywar. Taki wywar nie musi się gotować godzinami, gdyż to są owoce morza. Chodzi tylko o to, by owe fragmenty, chitynki krewetek oddały temu smak. To będzie cedzone, więc nie musimy bardzo ładnie tutaj się zachowywać, ponieważ to i tak zostanie na sicie. Kawał rozmarynu, trochę płatków chili. To nie są płatki najostrzejszych odmian chili, więc to nie jest Tajlandia, pamiętajcie. Trochę tego. No i jeszcze jedna rzecz. Ale jakże piękna, przed chwilą zerwana. Tutaj, zobaczcie, to wszystko tutaj rośnie. Nie mówiłem wam o tym rzędzie drzew oliwnych, o tym wszystkim. No jestem tu wpisany w antyczny, przepiękny, śródziemnomorski pejzaż. No więc powiedzmy 3 liście laurowe, 3 liście wawrzynu. Bach. I teraz niech to się zagotuje pod przykryciem, tak zagotuje się szybciej, a potem już bez przykrycia niech trochę odparuje. Cytryna, no tutaj prosto z drzewa, ale w domu kupcie taką niewoskowaną, niepryskaną. To się da zrobić bez problemu. Wspaniały aromat. Będę potrzebował kawałka skórki, możliwie bez białych części. Teraz sobie te białe części odetnę, w nich jest goryczka, a to jeszcze oraz sól dodam przed odcedzeniem wywaru. Mam tutaj 2 rzeczy z papryki. Jeśli będziecie to robić w domu i będziecie mieli całą czerwoną paprykę, to powinniście ją opiec nad ogniem albo też wsadzić do piekarnika, obrać ze skórki, część pokroić w takie właśnie paseczki, a część zmiksować. Ja już mam to zrobione. Zresztą tu można kupić zarówno puree z papryki, jak i taką obraną ze skórki, pieczoną na ruszcie. Widzicie, tutaj jest taki czarny ślad, to jest kawałeczek przypalonej skórki. Więc to trzeba wcześniej przygotować. Trzeba też wcześniej posiekać czosnek, nie za dużo, oraz seler naciowy. Seler naciowy z jak największą ilością natki. I to jest właśnie to, więc to wstępnie sobie przygotowuję. Możecie zapytać, a dlaczegoż to krewetki, skoro jesteśmy w górach? No tak, z jednej strony jesteśmy w górach, ale z drugiej strony jesteśmy niemal nad morzem. Widzicie to, co tam jest? To nie jest błękit nieba, to jest błękit Morza Egejskiego. To niech sobie tutaj stoi na ścierce, bo jest gorące. Tak, to nie wymaga bardzo długiego gotowania. Teraz drugi garnek. Drugi garnek, sito będzie przydatne za chwilę. I teraz trzeba w tym garnku rozgrzać co? Oliwę oczywiście. Sporo oliwy rozgrzewamy w garnku i na niej będzie się szklić cebula. Cebula pokrojona w paski. O, takie właśnie. Zresztą można ją wrzucić i na niezbyt rozgrzaną oliwę. Teraz cała reszta z deski, czyli seler naciowy oraz czosnek. Papryka. Jeśli ta papryka jest półsurowa, taka tylko opieczona, nożem mi to będzie lepiej zrobić, to wówczas pokrojona w paski powinna znaleźć się teraz, ale ta moja, zaraz wam zresztą pozwolę się jej jeszcze bliżej przyjrzeć, jest mięciunia. Mięciunia niezwykle, więc mogę ją dodać za 2-3 minuty. Spójrzcie. O, to są paseczki tej papryki, więc dodamy ją za chwilę, ona i tak jest wiotka. A tutaj mieszamy i mamy 2-3 minuty przerwy. Kompozycja piękna, ale za chwilę będzie jeszcze piękniejsza, gdyż dojdzie czerwień. Cała papryka w paskach i trochę puree. Nie za dużo, gdyż to jest bardzo intensywne w smaku. Powiedzmy 2 łyżki. Teraz co? Teraz trzeba tutaj wlać ów wywar, przecedziwszy go. Mam stosowne sito. O, jest umocowane. Ten garnek jest tak sprytny, że mógłbym to w zasadzie zrobić przy pomocy pokrywki, ale tak będzie
ładniej, bo zobaczycie, co na sicie zostanie. To jest taki skromny bisk, który należy jeszcze wygnieść w ten sposób. Tam jest całe smakowe dobro. O, tak właśnie. I teraz to się musi zagotować. Odstawiam to tutaj i mam chwilę, posiekam krewetki. Te kawałeczki, jak się wszystko zagotuje, to dodam krewety. One potrzebują 2-3 minut. Krewetki do środka. Sprawdzę tylko, czy jest wystarczająco słone. Dodam trochę pieprzu. No i to już prawie wszystko. Zupa jest gotowa, już tylko drobne wykończenia. No, po pierwsze, trzeba ją nalać. Mamy czarny garnek, więc nie widzicie detali w tym słońcu, ale zaraz zobaczycie je na talerzu. Bardzo prosta rzecz, naprawdę szybka akcja. Możecie to zrobić również z krewetek mrożonych, pod warunkiem, że surowych. Można takie rozmrozić w temperaturze lodówkowej powoli, a potem zrobić to samo, co zrobiłem ja. No i teraz tak, do wykończenia idą zioła, albo mięta, którą mam ja, albo też bazylia. Mięta mi się tutaj lepiej kojarzy, w sensie greckości dania. Którą wolicie, czy miętę, czy bazylię? No, można by zrobić głosowanie. I jeszcze jedna rzecz, mianowicie albo taki grecki suchar, takie sucharki tutaj można kupić w każdym sklepie. Możecie też kupić normalne sucharki, ale możecie zrobić sobie po prostu tosta. A to możecie zrobić sami. To jest skordalia, czyli sos czosnkowy, w tym wypadku na bazie ziemniaków i oliwy. Jest też wersja, chyba nawet o tym wspominałem, migdałowa, ale ta jest wiejska. I teraz właśnie takie coś kładzie się na wierzchu zupy. Ta kromeczka zaraz nasiąknie i zaraz będzie taka, jak należy. Kompozycja kompletna. Kompozycja kompletna, a w dodatku jakże zgodna z miejscowym terroir. Świat się zmienił, zmienił się również sposób picia i sposób postrzegania tego typu trunków. Kiedyś dobra brandy, czy też koniak, czy też armagnac kojarzył nam się z bogaczem, który w jednej dłoni trzyma wielki pękaty kielich, a w drugiej cygaro. Ale dzisiaj już tak nie jest. Są oczywiście trunki dedykowane do picia w kieliszkach degustacyjnych, tak jak ten. To jest prywatna rezerwa z podpisami tych, którzy ją stworzyli. 2 w tym wypadku mistrzów Metaxy się pod tym podpisało, ten dzisiejszy i poprzedni. No i to jest rzeczywiście niezwykle stara rzecz i taka, którą najlepiej popijać właśnie w ten sposób. Ale już na przykład na bazie 12, 12 gwiazdek w klasyfikacji tutejszej, tworzy się koktajle. No wiecie, co się stało w Stanach. Raperzy, którzy zaczęli pojawiać się z koniakami. Dzisiaj żaden dom brandy czy też koniaków i ów dom nie wstydzi się proponowania koktajli na bazie swoich trunków. Tak jest i tu. Miałem do wyboru kilka. Zamówiłem koktajl, który niezwykle lubię w wypadku whisky. Mianowicie Metaxa Sour. Nie whisky, tylko Metaxa. No i cóż wam mogę powiedzieć na koniec? Na koniec muszę nawiązać do Epikura. Mianowicie szczęście poprzez przyjemność. Przyjemność bez czynienia nieprzyjemności innym. Tak, jestem Epikura późnym wnukiem. Nasz dzień na Samos, jakże pracowity, ale zarazem jakżeż piękny, chyli się ku końcowi. Słońce zaszło już za linię gór. Zdaję sobie sprawę z tego, że można by tutaj zrobić wiele odcinków, no ale tyle właśnie mieliśmy czasu. Chcieliśmy wam pokazać ową wyspę, a przy okazji, albo najpierw przede wszystkim, sami ją zobaczyć.
No i dzielimy się tym, co uważamy, że jest najlepsze. A co tu jest najlepsze? Tu jest najlepsze wszystko. To jest piękna wyspa, moi drodzy. Piękna, a w dodatku nasz czas tutaj jeszcze się nie kończy, bo gdy słońce zajdzie całkiem, gdy zrobi się ciemno, Grecy, a więc i my razem z nimi wychodzą na kolację. Chciałem się na koniec podzielić naszym odkryciem z Samos. Przylecieliśmy tutaj wczoraj z Aten i poszliśmy na kolację do miejsca, które było blisko, wcześniej coś przeczytawszy. I to miejsce okazało się na tyle świetne, że teraz właśnie jesteśmy tutaj znowu, by wam je pokazać. Lokal nazywa się Mermizeli. No jest w pierwszej linii brzegowej. Gotuje tutaj pani Aleksandra. Gotuje absolutnie wspaniale. I to jest kuchnia, która jest oczywiście tradycyjna, ale z takim nowoczesnym twistem, wzniesiona na wyższy poziom. Przykłady, bardzo proszę, mam je przed sobą. To jest coś, co mnie absolutnie zachwyciło. To jest mianowicie ceviche z krewetek. No, wiecie, co to jest ceviche. Peru, Ekwador, w ogóle Ameryka Południowa. I to jest zrobione, jak to zawsze ceviche, z surowej materii, w tym wypadku z surowych krewetek. Poza tym, że są drobno kreweteczki posiekane, poza tym, że jest oliwa, to jest też sok z cytryny, nie z limetki. Nie jesteśmy w Ameryce Południowej. Są jarzyny, ale jest, moi drodzy, oregano. Wspaniałe, ożywcze, leciutko podkręcone papryczką chili. Kolejne danie. Bardzo tradycyjny grecki składnik. Spójrzcie na te ziarenka. To wygląda jak ryż, ale nie jest to ryż. To jest makaron w kształcie ryżowych ziarenek o nazwie orzo. Jego się bardzo często przyrządza z jagnięciną. To się razem dusi w takim pomidorowo-cynamonowo-jagnięcym sosie. A w tym wypadku mamy seafood orzo, czyli ten makaron surowy pije jak opętany ów sok z owoców morza. Świeżutkich, najświeższych. Tutaj oprócz jachtów mamy również kutry rybackie. A jesteśmy po sezonie turystycznym. To oznacza, że jesteśmy w sezonie najlepszym na rybołówstwo. Tak, późną jesienią zaczyna się sezon dla rybaków. Oczywiście są tutaj kawałki owoców morza większe, mamy mule, mamy kalmary, ale już sam smak tego wywaru, od którego orzo napęczniało, jest absolutnie doskonały. Tutaj skalopsy, coquille Saint-Jacques, czyli przegrzebki, zrobione z masłem klarowanym, ze szczypiorkiem. Delikatne i wspaniałe. Tu jest sos. Mam tu domową pitę, tak, na miejscu wypiekaną, ciepłą. Tym się moczy i wypija ów sos. No i sałatka. Sałatka to w zasadzie, jeśli chodzi o wielkość, to jest sałacisko. Ta sałatka nazywa się tak samo jak lokal i jej fundamentem, kośćcem jest bakłażan. Cały bakłażan rozcięty na pół, upieczony o tym wspaniałym, wędzonym smaku. W środku są jarzyny, jest trochę pęcaku. Tak, w ogóle tutaj są bardzo mocni również w kaszach. To śmiało wystarcza za całe danie. Kapary, ta cudowna cebula. Moi drodzy, konkluzja jest taka. Samos to jest miejsce piękne i to jest przede wszystkim miejsce, już wiecie jakie, epikurejskie.
Niech Epikur i jego myśl będą z wami.